Witam serdecznie, dżentelmeni przy stole w kolejnym wakacyjnym unboxingu. Jak widać nic nie robimy, tylko otwieramy paczki. No, taki to już urok z ogórkowego sezonu. I znów w ramach kryzysu wieku średniego powrót do czasów młodości. Czyli gra, którą już kiedyś miałem. Tym razem z dodatkową armią, oczywiście drużyną, wypasionym podręcznikiem. Śliczne wydanie na kredowym papierze. Wszystkie drużyny. Cały nasz lore, czyli co się dzieje za kulisami, kiedy gracze nie grają, bo gra to jest właśnie Guild Ball, czyli pojedynek różnego rodzaju gildii w futbol, ale futbol taki z dobrym przyłożeniem przeciwnikowi. Coś innego niż Blood Bowl. Tutaj nasze drużyny mają po chyba 5 zawodników i 6 to maskotka, która też oczywiście walczy, którą też można kopnąć w tyłek. Kick-off, czyli starter. Ostatni element wydany przez Steamforge Game. Jakiś czas potem ogłosili zamknięcie tej linii produkcyjnej, więc jest to taki troszkę biały kruk. Aczkolwiek biały kruk bez jednej nóżki, bo z tego co było napisane w aukcji, nie ma jednej figurki. Drużyna piwowarów kontra kamieniarze. Piwowarzy to jest taka drużyna typowo do bitki, a kamieniarze to taka uniwersalna drużyna, czyli trochę się potrafią pobić, ale też i strzelić gola. Guild Ball, nawet nie wypchnięte miarki. To coś, co było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, bo ja jestem antyfanem piłki nożnej. Ale tutaj po prostu ta historia mnie urzekła, jak to mówiła Drzyzga. Liczniki run dla postaci, liczniki punktów, rozrzuty piłki przy wykopnięciach. Fajne gotowe miarki już, czyli nie trzeba z tą budowlaną, tylko tutaj mamy właśnie standardowe odległości, którymi się poruszamy. A to jakaś dodatkowa miarka, która albo po prostu ktoś coś wrzucił, kawałek śmiecia. Znaczniki. Przede wszystkim z różnych stanów, tak jak widać można się otruć, można się wywrócić. Znaczniki wpływów, które pozwalają nam aktywować jednostki. I chyba tutaj zaznaczaliśmy znaczniki figurek, które już się ruszyły w danej turze. No i to, co jest piękne, to boisko. Boisko składa się z 2 części, bo grając na mniejszą ilość punktów, taką instruktorzową rozgrywkę, to gramy na takim małym boisku. Co mnie tutaj urzeka? No, przede wszystkim różnorodność drużyn. To jak bardzo różni się styl gry, w sensie od tego, jaką drużyną gramy, ale też ten element piłkarski. Dlaczego akurat ten element jest ciekawy? Bo w sumie gdyby nie to byłaby standardowa logo portalu. To by była standardowa po prostu bijatyka. Gdzie na środku się tam kilku chłopów spotyka i okłada się cepami. I rzeczywiście to jest taki moment, że gdzieś tam się zakleszczają te jednostki, ale właśnie tu wchodzi do gry ta piłka, która potrafi właśnie przełamać ten impas, bo tak naprawdę chodzi przecież o strzelanie goli, a nie żeby się okładać. Znaczy, za okładanie też są punkty, ale więcej punktów jest za wrzucenie piłki do bramki przeciwnika. Czyli tak, tu brakuje jednej figurki jakiegoś żółtego gościa, ale to się sproksuje. I to jest właśnie to najciekawsze, te wybicia, podania.
pozwalają właśnie na te emocje. Ona nie jest tak losowa, bo tych kości jest naprawdę dużo, rzeczy używamy, więc kwestia tutaj jest bardzo ciekawe zarządzanie tą losowością. Tak ustawienie właśnie naszych zagrywek, żeby maksymalnie ograniczyć tą losowość. I to jest to, co jest w pudełku, czyli taki poradnik strategiczny, jak grać, opis każdej drużyny, jaki mają styl rozgrywki, taka zwykła broszurka A5. Tu są zasady. A nie, to jest chyba nawet opis po prostu, taki jakby tutorial, tak, rozgrywki. Co robić? Zasady oczywiście normalnie są do pobrania w sieci gratisowo. Od moich czasów, kiedy przestałem grać, sezon 3 zmienił się w sezon 4, ale z tego co czytałem, te zmiany są drobne. Oczywiście mają one wpływ na rozgrywkę, ale tak, przede wszystkim zostały zbalansowane postacie, więc są nowe wkładki do kart postaci. No i tam takie różnice jak mierzenie wystrzelenia piłki, inaczej się trochę mierzy, ale to są, tak jak mówię, szczegóły. Same jednostki mają dosyć ciekawe te umiejętności. Mają coś takiego jak właśnie te traits, czyli takie specjalne umiejki. Mamy też drzewko obrażeń, trochę jak w Shatterpoincie, gdzie w zależności od tego, ile obrażeń zadamy, tak sobie możemy wybrać efekt, jaki przeciwnik dostanie. Oczywiście na boisko możemy urozmaicić, są tereny na przykład do wstawienia, czyli mogą się pojawić drzewa, jakieś cegły. Chyba nawet w drużynie farmerów jest taki element. Rozgrywka trwa do 12 punktów. 4 punkty dostajemy za każdego gola, 2 punkty za figurkę, którą na noszach wyniosą. To jest właśnie ten element. Każda drużyna ma swoją maskotkę. Tam ma na przykład kurę. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, 5 i 6 jest maskotka, to jest piłka, którą można użyć. To jest znacznik drużynowy. No i tutaj, tak jak w standardzie, tam były znaczniki też do odliczania ran. Tu kolejny jakiś obszarowy znacznik. No i pewnie uda się z Piotrkiem pyknąć za jakiś czas i postaramy się coś tam więcej opowiedzieć. No podręcznik genialnie wydany, przepiękny. Zobaczymy jak jemu podejdzie. Ja jestem mega zachwycony tą grą, stylem, dynamiką rozgrywki. Naprawdę dużo emocji, dużo wrażeń, dużo śmiechu. Polecam stronę właściwie Maćka czy Michała Musiała. Przepraszam, nie pamiętam imienia, ale on przez wiele lat właśnie grał w Guild Balla i dzielił się właśnie swoimi spostrzeżeniami na temat rozgrywek, więc tam gdzieś dorzucę linka do jego strony, do jego bloga. No niestety system, tak jak mówiłem, jest już martwy, ale wciąż ludzie w niego grają, łupią. W tym sezonie 4 zostały zbalansowane jeszcze postacie, więc pozostaje tylko łupać, grać. Można spróbować zupełnie za darmo, bo na stronie są do pobrania zarówno znaczniki, zasady, jak i nawet plaskacze, czyli takie właśnie stędy, które można wykorzystać zamiast figurek do rozgrywek, więc tutaj z tej strony wydawca zawsze miał dobre podejście do promocji swoich materiałów, także ja serdecznie polecam i zapraszam na odcinki związane z naszymi wrażeniami o Guild Ball. Dzięki serdecznie, hej!